Dzień dobry, Zaku Board Games, ja jestem Zaku, jak zawsze dziękuję, że jesteście tutaj. Kochani, w dzisiejszym filmie przedstawię Wam już nieco starszą grę Nanty-Narking, która jest reimplementacją gry Ankh-Morpork, ale przede wszystkim zaprezentuję Wam najnowszy dodatek, The Rise of Cthulhu. I tak, Nanty-Narking jest starszą grą, a The Rise of Cthulhu to jest nówka sztuka, ponieważ właśnie w tym momencie ten dodatek ma swoją kampanię na platformie GameFound. Dlatego jeśli po tym filmie będziecie zainteresowani, to oczywiście link do kampanii podrzucam w opisie pod tym filmem, no i przede wszystkim co dzisiaj będzie. Wydaje mi się, że w takiej zwięzłej formie, ponieważ nie chcę, żeby ten film był za długi, przedstawię Wam zasady odnośnie Nanty-Narking, tak z grubsza jak w Nanty-Narking się gra, no ale przede wszystkim też przedstawię, co tutaj nowego wprowadza dodatek, oprócz tych wielkich figurek, które na pewno rzucają się w oczy. Także co? Na samym początku, oczywiście jeśli nie subskrybujecie tego kanału, to zachęcam Was do tego, żebyście subskrybowali, oczywiście z dzwoneczkiem, zostawiajcie komentarze, łapki w górę, no i przechodzimy do zasad, czyli w skróconej formie, jak w to wszystko się gra. W grze Nanty-Narking gracze wcielają się we frakcje walczące o władzę pośród dzielnic wiktoriańskiego Londynu. Będą oni przemieszczać swoich agentów, aby kontrolować obszary, usuwać przeciwnych agentów, ale także aby budować kluczowe budynki zapewniające szereg różnych efektów. Aby przejąć jak najwięcej obszarów, będą musieli zdobywać dużą ilość złota oraz unikać kłopotów, które pojawią się tam, gdzie kilka frakcji walczy o władzę. Na planszy w trakcie gry pojawią się imigranci oraz grenadierzy, którzy namieszają w kontroli oraz niepokoju w Londynie, ale także wydarzenia wpływające na graczy, no i m.in. na budynki. Jednak nie tylko tutaj o samą kontrolę na planszy chodzi. Gracze posiadają tajny cel, który określa warunek zwycięstwa. Może on wiązać się z posiadanym złotem, kontrolą obszarów, żetonami niepokoju lub z wyczerpaniem talii kart akcji. Ten, kto pierwszy zdoła wypełnić swój cel, oczywiście będzie zwycięzcą. W tej wersji gry, czyli z najnowszym dodatkiem, wcielamy się jednak w wielkich przedwiecznych ze świata Lovecrafta. Każdy z nich będzie posiadać specjalną umiejętność, ale także będzie losować jeden ukryty cel, do którego dążymy podczas rozgrywki. Dodatkowo też w grze pojawią się kolejni wielcy przedwieczni, których będziemy mogli zwerbować i kontrolować, aby siać zniszczenie w dzielnicach Londynu i walczyć z potworami innych graczy. Gra będzie mogła zakończyć się także wcześniej, jeśli Londyn pogrąży się w obłędzie. Wówczas wygrywa gracz z największą liczbą punktów. Tak więc macie tutaj taki ogólny zarys dla tych, którzy w Nanty-Narking jeszcze nie grali, no oraz dla tych, którzy są obeznani z podstawką, ale są też zainteresowani tym dodatkiem, a więc teraz omówię z grubsza, jak przebiega cała rozgrywka, no i przede wszystkim jakie akcje z kart będziemy mogli wykonywać. Gra będzie opierała się o akcje z zagrywanych kart. Każdy z graczy będzie mógł w swojej turze zagrać kartę i wykonać w kolejności efekty na niej przedstawione. Pierwszym efektem, który chciałbym omówić, będzie wysłanie albo przemieszczenie agenta. Nowych agentów będziemy wysyłać na dzielnicę z jednym z naszych agentów na planszę, bądź na sąsiadujące. Jeśli na takiej dzielnicy jest jakikolwiek inny agent, nawet nasz, musimy umieścić tam znacznik niepokoju. Te znaczniki będą blokowały nam możliwość budowania budynków w takiej dzielnicy, ale z drugiej strony pozwolą nam na eliminację wrogich agentów. Kolejny symbol na karcie zapewnia nam przedstawioną ilość złota. Posłuży nam ono na kilka różnych sposobów. Za pomocą akcji budowy możemy wybudować budynek na dzielnicy z naszym agentem, ale bez znacznika niepokoju. Wybieramy dowolną kartę budynku z naszej puli, ale taką, która posiada taki sam koszt, co wartość złota przedstawiona na dzielnicy, gdzie chcemy taki budynek zbudować. Oczywiście tyle złota też będziemy musieli oddać do banku. Budynki zapewniają różne efekty. Zapewniają przychód złota, będą ściągać pieniądze od innych graczy, czy na przykład umieszczać więcej agentów, więcej znaczników niepokoju. Jeśli gra zakończy się obłędem, budynki także zapewniają punkty zwycięstwa. Na niektórych kartach znajdzie się symbol, dzięki któremu będziemy mogli zagrać kolejną kartę w swojej turze i te efekty mogą się kumulować. Symbol skrytobójstwa pozwala usuwać agentów innych graczy czy jednostki neutralne, a wraz z tym znacznik niepokoju. Można także spróbować pozbyć się przedwiecznego, kontrolowanego przez innego gracza, poświęcając dodatkowo kilku agentów albo swojego własnego przedwiecznego. Także tak, bez problemu Satsogua będzie mógł walczyć z Dagonem na tle Pałacu Królowej w Westminster. Takie trochę
Godzilla vs King Kong, tylko w wersji London Cthulhu. Jeśli chodzi o inne symbole, będziemy mieli również karty reakcji, których używamy po prostu po to, żeby zareagować, żeby przeszkodzić w działaniach innych graczy. Każda karta ma opisany warunek, kiedy może zostać zagrana i jakie akcje może przerywać. Jeśli chodzi o symbol zwoju, to akcja ze zwojem tyczy się specjalnych efektów przedstawionych na karcie, które nie są powiązane z żadnym innym symbolem. No i czas przejść do tych dwóch nowych symboli, które pojawiają się wraz z tym dodatkiem. I po pierwsze jest to symbol przyzwania. Zagrywając kartę z symbolem przyzwania, musimy sprawdzić aktualny postęp na torze obłędu i rzucić kością. Jeśli wynik na kości jest równy bądź mniejszy od poziomu obłędu, możemy wybrać jednego z dostępnych przedwiecznych i dołączyć go do swoich posiłków. Jeśli jednak wynik jest wyższy, nadal będziemy mieli szansę dopłacić złotem, aby takiego potwora pozyskać. Potwory posiadają różne efekty, jak na przykład niszczenie budynków, będą usuwać agentów czy rozstawiać dodatkowe niepokoje. Będą więc wspomagać nas na inny sposób w realizacji tajnego celu. Przedwieczni mają także różną liczbę punktów życia. Im więcej życia, tym więcej trzeba dopłacać przy ewentualnym przyzwaniu, więcej punktów na koniec gry zapewnią, ale także ciężej będzie ich wyeliminować z planszy innym graczom. No i ostatnim symbolem jest symbol obłędu, przez który będziemy musieli zwiększyć poziom zagłady i obłędu w Londynie. Wpływa on nie tylko na przyzywanie przedwiecznych, o czym przed chwilą wspomniałem, ale także uruchamia przybycie na planszę neutralnych jednostek grenadierów, którzy będą blokowali kontrolę na dzielnicach, oraz może spowodować wydarzenie. I jeśli chodzi o wydarzenie, to dociągamy kartę wydarzenia i realizujemy opisany na niej efekt, który zazwyczaj wiąże się z usuwaniem budynków czy na przykład agentów z danych dzielnic. No i w taki właśnie sposób gracze zagrywają karty, rozmieszczają agentów, budynki, niepokoje, przedwiecznych do momentu zakończenia gry, który może być spowodowany na kilka sposobów. Po pierwsze, jeśli talia kart akcji się skończy i gracz nie może po swojej turze dobrać kart do limitu na ręce lub znacznik na torze obłędu dotrze na ostatnie pole, no to wtedy gra się kończy i gracze zliczają punkty za kontrolowane dzielnice, budynki, złoto i przedwiecznych. Jednak gra będzie mogła zakończyć się wcześniej, o ile któryś z graczy wypełni i utrzyma swój cel agendy do początku własnej tury. Może to być związane z posiadanym złotem, z kontrolą budynków, obszarów, z niepokojami na planszy, ale też niektóre cele mówią o wygranej, jeśli nikt nie wypełni swojego własnego celu i gra się skończy. Także jak widzicie, śmiało można powiedzieć, że Nanty Narking jest to kolejna gra z totalnie wygładzonymi zasadami, które wykrojone są do granic możliwości, ale nie jest to gra, przy której nie trzeba w ogóle myśleć o tym, co się dzieje na planszy, nie trzeba kontrolować tego, co się dzieje na planszy, no bo ukryte role sprawiają, że jest to taka ciągła przepychanka, że jest to gra w przeciąganie liny pomiędzy graczami, ale z nie do końca na pierwszy rzut oka jasnym celem, no bo nigdy nie wiemy, na co dokładnie będą grać nasi przeciwnicy. I z jednej strony gra w ciągłe balansowanie sytuacji na planszy, no i niedopuszczanie do tego, żeby ktokolwiek spełniał jakikolwiek cel, o ile pamiętamy, jakie są te cele, a raczej pamiętamy, no bo dużo w sumie ich tutaj nie ma, no to jest bardzo fajna i przede wszystkim też jest bardzo, bardzo szybka. To nie będzie rozgrywka na 2-3 godziny, absolutnie nie, ale jeśli chodzi o Nanty Narking, to muszę tutaj powiedzieć, że my poznaliśmy tę grę od razu z dodatkiem Cthulhu. I też od razu wspomnę, że jeśli chodzi o wariant podstawowy, okrojony z tej dodatkowej zawartości, to wydaje mi się, że już by oferował trochę dla mnie chyba za mało. I pomimo tego, że ten dodatek nie wprowadza nie wiadomo ile mechanik, tak? Część elementów została tutaj po prostu przerzucona z wydarzeń i z kart na tor obłędu, a wielcy przedwieczni, no to jakby nie patrzeć, to tylko jest taki nowy rodzaj agenta, z jednej strony bardzo, bardzo potężnego, ale z drugiej strony takiego, którego możemy stracić. Jest więc tutaj coś nowego, jest coś więcej, a takie urozmaicenie starszej i dobrej gry jest jak zawsze oczywiście na plus, no ale przede wszystkim jest też to wprowadzenie do uniwersum Lovecrafta. I ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób chciałoby powrotu do świata dysku, ale chyba wszyscy, którzy oglądają nasz kanał, no to wiedzą, że my po prostu uwielbiamy świat Cthulhu i w ogóle prozę Lovecrafta, a połączenie takiego tematu z wiktoriańskim Londynem, no według mnie to po prostu pasuje, to klika i to się klei. Nie gryzie to się ze sobą, a figurki wielkich przedwiecznych wyrzeźbione rękami mistrzów, którzy projektują paskudztwa, na przykład do mojego ukochanego Cthulhu Death May Die,
no po prostu na planszy wyglądają wspaniale, nawet jeśli swoim rozmiarem odbiegają od całej reszty. No bo w sumie wielcy przedwieczni chyba powinni być wielcy. Co jednak ja bym osobiście tutaj widział jeszcze więcej w związku z tym dodatkiem, czego być może trochę mi tutaj brakowało i wydaje mi się, a przynajmniej wydawało mi się, że w zapowiedziach tej gry na streamie była tutaj mowa o pewnej potrzebie kooperacji ponad rywalizacją, o jakimś takim warunku wspólnej przegranej i być może ja to źle zapamiętałem, być może się przesłyszałem, ale wydaje mi się, że wprowadzenie takiego trybu, który, wiecie, zawiesza nad głowami taką pewną nutkę niepewności, żeby nie przegiąć z tymi przedwiecznymi, z tym przyzywaniem i z tym obłędem i szaleństwem, ponieważ wtedy cały świat ulegnie zagładzie. No a na co nam te całe złoto, kontrola dzielnic i piękne pałace, skoro i tak wszyscy byśmy wtedy przegrywali. Pomimo tego, że takiego wspólnego warunku przegranej trochę mi tutaj brakowało, to wydaje mi się, że ten dodatek wprowadza pewien to lekki powiew świeżości do starej, ale naprawdę już bardzo dobrej gry. A jeśli możemy się dalej pozachwycać dobrą grą, ale tym razem z pięknymi, wielkimi figurkami, których nigdy w życiu nie pomalujemy, chociaż bardzo byśmy chcieli pewnego dnia. No i przede wszystkim chcielibyśmy doprawić sobie tę przepychankę w wiktoriańskim Londynie małą dawką Lovecraftowskiej asymetryczności, ponieważ te zdolności tych potworów oczywiście i naszych jako graczy tutaj będą różne, no to chyba wydaje mi się, że warto po prostu dołożyć sobie taki bajer. A to, co na pewno warto, to trzymać grę w takim bardzo ładnym pudełku, chociaż i tak mi się wydaje, że cała zawartość tutaj do jednego pudełka się nie zmieści, bo wydaje mi się, że powtarzałem to już wiele razy, jeśli chodzi o podstawowe Nanty-Narking. MJ musi odejść, Phalanx. MJ musi odejść. No ale właśnie, czy warto doprawiać sobie już dobrą grę takim uniwersum Cthulhu, czy stwierdzicie, że nie warto inwestować w masę plastiku? No to jasne, to jest wasze zdanie, wy zadecydujecie. Jeśli chodzi o ten dodatek, to on i tak już się ufundował na kampanii, ale jeśli ktoś będzie zainteresowany, to tak jak mówiłem na początku, link do kampanii podrzucam w opisie tego filmu. No i z mojej strony to by było wszystko, to była prezentacja gry Nanty-Narking oraz szybka prezentacja dodatku Rise of the Cthulhu. Sprawdźcie kampanię, zobaczcie co dodatkowego może się tam jeszcze odblokować, ponieważ podejrzewam, że nie wszystko ja tutaj wam pokazałem, kampania jeszcze trwa. No i na koniec co? Dziękuję wam, że tutaj byliście, że oglądaliście. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy będziecie tym tematem zainteresowani, czy wręcz przeciwnie, nie będziecie zainteresowani i nie lubicie Cthulhu i nie lubicie, jak na siłę do wszystkich gier jest wszędzie wpychane Cthulhu. Ja akurat lubię. No, to by było wszystko na dzisiaj, także jeszcze raz dzięki i do następnego. Na razie, hej!